czekałem latami na ten moment. Czekałem latami na ten dzień, kiedy zrobię licencję, kiedy będę wiedział z kim, jak i gdzie zadeklaruję się, będę miał jaja do tego, żeby wystartować w WSMP. W Polsce, w polskich realiach WSMP to jest top of the tops, nie? Jakby to są jedyne wyścigi płaskie rangi FIA, gdzie można wystartować i dla każdego startującego w track dayach, startującego, myślącego o wyścigach zawodnika, pasjonata, jakby WSMP jest naturalnym kierunkiem, że każdy z nas chce to kiedyś zrobić. W marcu zaliczyłem testy. Zdecydowałem, że chcę wystartować Mini Cooperem w pucharze Super S Cup. Jest to puchar, do którego miałem dobre rekomendacje. Wiedziałem, że te auta są fajne, jeździ się nimi naprawdę super. Są relatywnie szybkie, w miarę niezawodne, fajnie jeżdżą, świetnie się składają w zakręcie. Pomimo tego, że to przesiadka do auta przednionapędowego, to auto przez to, że jest prawie że kwadratowe, to jakby jedzie się nim trochę tak bardzo zbliżenie do auta, który miałoby silnik centralnie praktycznie. Pojechałem na pierwsze testy w marcu, przejechałem się tym autem, zakochałem się w tym samochodzie, naprawdę jazda tym autem jest, no tak mi się spodobała, że w zasadzie po pierwszych testach, po pierwszych 2 sesjach tym autem w mojej głowie od razu pojawił się pomysł, ja chcę budować taki samochód, ja chcę mieć taki samochód dla siebie. Pierwszy dzień treningowy, 3 miesiące później od tych testów, już na dzień dobry pokazał, że jeżdżę wolniej niż konkurencja, co mnie bardzo zdziwiło, bo na testach miałem wrażenie, że spokojnie będę w stanie dowozić lepsze czasy. Okazało się, że sufit osiągnąłem dużo szybciej niż planowałem. Jakby przeskoczenie z tych granicy jeżdżenia kółek na poziomie 1,54 do kółek na poziomie 1,52 okazało się dla mnie bardzo trudne i jakby tutaj jednak seat time wyjeżdżony przez pozostałych zawodników pucharu no jest nie do przeskoczenia. To, że inni zawodnicy jeździli kilka lat tymi samochodami, a ja jestem drugi raz za sterami tego wozu. Różnica w klimacie na torze, gdy przyjeżdża się na WSMP na taką rundę, jest diametralna do wszystkich innych rund i wszystkich innych zawodów, na jakie się pojedzie. Jeżeli mówi się, że czasami na jakichś imprezach, na jakimś zlocie, na jakiejś imprezie czuć paliwo w powietrzu, to tam w powietrzu jest etanol dosłownie. Tam w powietrzu jest nitro, tam atmosfera, jakby ciśnienie, które jest nie do opisania. Skill kierowców, umiejętności, to jak jadą grubo, jak się wręcz tnie zakręty, jakby jak się nie szanuje sprzętu wręcz po to, żeby osiągnąć wynik, jak hardkorowo się traktuje sprzęt, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo jakby ja wiedziałem, że tam będzie szybko, ale jakby nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak szybko i aż tak grubo. Także atmosfera bardzo specyficzna, natomiast jednak jest w tym taka duża nobilitacja, jakby czujesz jadąc tam, że czujesz, że jedziesz w Mistrzostwach Polski, czujesz, że to już nie jest zabawa, nie? Tu już jest taki moment, kiedy ten element tej zabawy z tego wszystkiego jakby troszeczkę znika na drugi plan. Czujesz, że przyjechałeś po prostu na wojnę. Kwalifikacje przejechałem słabo, tak jak się spodziewałem zresztą. Byłem w końcówce stawki i całe szczęście mój partner Patryk, którego autem jechaliśmy, to Patryk dowiózł czas, bo Patryk zaliczył świetny debiut w WSMP, jest bardzo szybki, jedzie naprawdę bardzo grubo. Na pewno włożył więcej czasu w przygotowanie się, w trenowanie tym samochodem przed tą rundą niż ja miałem możliwość i jakby on wyjeździł ten czas, żebyśmy nie mieli gdzieś tam ostatniej pozycji, więc super. Patryk zaliczył świetny debiut, ponieważ oba wyścigi zakończył na bardzo wysokich pozycjach, dzięki czemu po pierwszym weekendzie wyścigowym w klasyfikacji sprinterskiej był na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej Pucharu Super S Cup. Także wsiadaliśmy do samochodu w wyścigu Endurance
jakby już z taką myślą, że wiem, że moim partnerem jest kierowca bardzo szybki, a ja jestem bardzo wolny, co już było takim pierwszym dla mnie trochę wewnętrznym bólem, nie? W sensie, że myślałem, że będę dawał radę, myślałem, że będę jednym z szybszych, wiem, że jeżdżę wiele lat, znam tor, a tu nagle się okazuje, że lipa. Natomiast ja potrafię się w takich sytuacjach opanować. Wziąłem głęboki wdech, wydech, wiedziałem spoko, dowiozę swoje, on wyrobi pozycję, ja po prostu dowiozę swoje, będzie git, strategia była jakby ustawiona. Patryk jechał pierwszy stint, pierwszą połowę wyścigu, ponieważ jego zadaniem było wyrobić pozycję, moim zadaniem było tą pozycję dowieść. Jakby to oczekiwanie, po raz pierwszy w życiu oczekiwanie na moment, kiedy wsiadasz do auta na wyścig na Mistrzostwach Polski, jest czymś naprawdę niesamowitym, mózg aż kipi, wylewa się uszami. Wsiadam do auta i Patryk przekazuje mi informację, że w samochodzie jest jakaś mała awaria z drążkiem zmiany biegów, to znaczy nieprecyzyjnie wybiera biegi i trzeba bardzo uważnie wrzucać biegi, redukując. Jakby myślę, okej, dam radę, no co mogłoby pójść nie tak, no przecież to jest prosta sprawa do ogarnięcia w miarę. Natomiast wyjeżdżam i już podczas wyjazdu czuję, że to wrzucanie biegów jest znacznie trudniejsze niż mi się wydawało. Jadę, wkręcam się, wydaje mi się, że będzie git, natomiast przy każdym zhamowaniu się z prostej startowej oraz do pierwszego lewego, to są takie miejsca, gdzie redukuje się z piątki do trójki. Znalezienie przez mikroskopijną awarię, której próba naprawy mogłaby wykluczyć nas z walki o podium, a byliśmy na trzeciej pozycji, jakby naprawa była bez sensu, auto było w stanie jeździć dalej, natomiast jakby redukując za każdym razem 5 do 3, ja po prostu bardzo długo musiałem szukać tego biegu, najpierw znaleźć czwórkę, dopiero potem trójkę. Na każdej takiej redukcji traciłem około sekundę do 2. To było straszliwie frustrujące i niestety przez to okazało się, że jakby przeciwnik, który był na czwartej pozycji, zaczyna mnie sukcesywnie doganiać. Do końca wyścigu pozostało jakieś 10 minut. Wiedziałem, że idę na trzecią pozycję, więc jakby byłem taki mega podpalony i jakby widziałem przed sobą ten obraz, że na moim debiucie, że po raz pierwszy w życiu pojechałem na WSMP i z pierwszego WSMP przywiozę trzecie miejsce, przywiozę podium. Uczucie, które mnie wtedy niosło, było naprawdę mega i było jakby niesamowitą radością, że po prostu po to idę, aż to było aż niewiarygodne. Na około 10 minut przed końcem widziałem już w lusterku, że dogania mnie samochód, który jest na pozycji czwartej i widziałem, że bardzo agresywnie za mną idzie. Starałem się bronić pozycji tak długo, jak było to możliwe. Wyszedłem z radarów, czyli przedostatniego zakrętu na torze Poznań. Dojeżdżałem do Toyoty Celiki, która była na lewym pasie, zamykając tym samym możliwość wyprzedzenia mnie po lewej stronie zawodnika, który był za mną. No i wtedy stało się coś, czego ani ja nie mogłem przewidzieć, ani moja jakby świadomość. Jakby stało się coś, co nie wchodziło w grę w mojej jakby logice pojmowania wyścigów. Zawodnik, który mnie dogonił, gdy nie miał miejsca, aby wyprzedzić mnie po lewej stronie, a mocno napędził się na szybszym wyjściu z zakrętu, postanowił po prostu uderzyć mnie i zepchnąć mnie od prawej strony. Uderzył mnie dokładnie w lewe tylne koło na prostej drodze. Ja wtedy byłem mniej więcej na trzecim, czwartym biegu, miałem około 120-130 km na godzinę. Uderzył mnie powtórnie, jakby pierwsze uderzenie było chyba takie spadaj z drogi. Drugie, ja nie ustąpiłem, zostałem dalej na swoim torze jazdy, jechałem na wprost, jakby tam nie było miejsca, nie miał co się wpychać. Następnie uderzył mnie ponownie w lewe tylne koło już z pełną premedytacją. Moje auto momentalnie wpadło w poślizg. Gdy wpadło w poślizg, uderzyłem w prawy tył Celiki.
Tamten zdążył wyhamować i po prawej stronie nas wyminąć i uciec, natomiast my obaj wylecieliśmy z toru i skasowaliśmy samochody. Nie byliśmy w stanie ukończyć wyścigu. Jakby wypadek na pierwszym w życiu starcie w WSMP. Gdy leciałem na bandę, to po raz pierwszy w życiu miałem takie uczucie, gdy już mnie obróciło, byłem kompletnym pasażerem w samochodzie. Jakby po raz pierwszy miałem takie uczucie, że zamknąłem oczy i powiedziałem sobie gdzieś tam po cichu, okej, to koniec, nie? Tak to się kończy. Nie polecam nikomu takiego uczucia, naprawdę. Jak potem już tygodnie później oglądam materiały z tego uderzenia, to ono nie wygląda aż tak strasznie, ale wtedy za sterami samochodu to było jedno z najstraszniejszych uczuć w życiu, jakie można przeżyć. Szczególnie wtedy, kiedy nie masz absolutnie żadnej kontroli nad samochodem. Samochód na trawie jeszcze przyspiesza, zaczyna się obracać jeszcze bardziej. Kiedy uderzasz tyłem, więc nie widzisz w co i nie widzisz kiedy uderzasz. Był to jeden z najtrudniejszych momentów w całym moim życiu za kierownicą samochodu. Nawet wypadek, który kiedyś miałem na ulicy, nie był tak hardkorowym uczuciem, doznaniem jak to, co było tutaj. Pomimo tego, że siedziałem ubrany w Hansa, zapięty w pasy, w oklatkowanym samochodzie, to jakby z tym całym bagażem, z tymi emocjami, które są na WSMP, to było naprawdę straszne uczucie i jakby pierwsza myśl po tym, jak opuściłem samochód, była taka, że ja nigdy więcej nie chcę tego przeżywać, ja nigdy więcej nie chcę tego robić i to była kompletna masakra w głowie. Natomiast jak szybko dotarło do mnie, co się stało, czyją to było winą i że to nie był jakiś przypadek, to nie był jakiś incydent tak zwany, przypadkowy, które zdarzają się w zakrętach, to była celowa perfidia drugiego zawodnika, celowe zagranie, aby wyeliminować mnie z gry i są to takie zachowania, których po prostu ja drugiemu człowiekowi nigdy nie wybaczam. Jakby złość, która wtedy we mnie kipiała, była nie do opisania. Ja nigdy nie pamiętam takiej furii, w jaką wpadłem, jak już otrząsnąłem się z tego przerażenia i dotarło do mnie to uczucie nienawiści. Zdążyłem przejechać do padoku, opanować i powiedzmy dać sobie na luz. Natomiast najgorsze jeszcze w tym wszystkim było to, że na tą pierwszą rundę WSMP po raz pierwszy w życiu na tor przyjechała moja mama. Moja mama nigdy wcześniej nie przyjechała na tor wyścigowy, nigdy nie przyszła zobaczyć tej zajawki. Zawsze uważała, że to jest raczej takie niebezpieczne, że nie powinienem tego robić, że to może nie jest dla mnie, może znalazłem sobie jakieś bezpieczniejsze hobby. I po raz pierwszy w życiu udało mi się ją namówić, żeby przyjechała na tor, zobaczyć jak jest fajnie, jak jeździmy, że to jest taki fajny moment, bo startuje w WSMP. I na pierwszym jej przyjeździe w życiu to zobaczyła perfidię, zobaczyła mój wypadek. I jakby to była moja pierwsza myśl, ja pitole. Będę miał do końca życia po prostu gadanie o tym, że to, co robię, jest bez sensu. Ku mojemu zdziwieniu ogromnemu, jakby to cała akcja mojej mamie pokazała, że to jest bezpieczne, bo mi się po prostu nic nie stało. Jakby auto było rozwalone, a ja wyszedłem z tego bez najmniejszej rysy. Po prostu wysiadłem z auta i poszedłem z powrotem się przebrać do padoku, więc jakby finalny obrót spraw był zupełnie inny niż myślałem, że będzie. Za co bardzo szanuję moją mamę i to, jak się zachowała w tej sytuacji. Przerażenie kompletne musiała przeżyć moja Marta, która była ze mną na słuchawkach i słyszała, jak krzyczę wypadek, wypadek, bo to ona usłyszała ten moment poślizgu, pisku i ciszy w słuchawkach, więc nie zazdroszczę jej tego, co miała na słuchawkach wtedy. Natomiast całe szczęście nic mi się nie stało i jakoś zakończyło się to pozytywnie, no na pewno dla mojego zdrowia, niekoniecznie dla mojej psychiki i dalszych startów w sezonie 22. Co gorsza, rozwaliłem auto Patrykowi, który jest pierwszy w generalce, który za 4 tygodnie ma następną rundę w WSMP i będzie chciał walczyć na pewno o tytuł w tym sezonie, a ma rozwalony samochód. Miejmy nadzieję, że mechanicy zdołają go naprawić. Także też czułem się bardzo źle na koniec tego wszystkiego, bo nie dość, że nie dowiozłem dobrych czasów na początku, jakby nie było takie szaleństwo. Okej, jechałem równo, no ale finalnie jest rozwalony samochód Patryka i perspektywa na drugą część sezonu, która mnie czeka, jest jedną wielką niewiadomą i no tak naprawdę sam nie wiem, co dalej będzie. Wszystko poszło w ostatnich tygodniach nie tak do końca, jak miało pójść i jakby tak na razie porażek do sukcesów jest zdecydowanie więcej i czy uda mi się osiągnąć cele zamierzone na ten sezon, jest to bardzo wątpliwe.